Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test następcy prawdziwej motoryzacyjnej legendy, czyli nowego Land Rovera Defender, który aż tak spartański i stricte terenowy jak dotychczas nie jest, ale wciąż zapewnia konkretne możliwości na bezdrożach i też może być autem na co dzień, czego dowodem jest egzemplarz testowy. Mam tutaj wersję wyposażeniową X-Dynamic SE, środkowy rozmiar nadwozia 110 oraz 2-litrową benzynę 300 koni pod maską. Startujemy! Defendera nie trzeba konfigurować tak, jak zrobiono z bohaterem tego testu, aby dostrzec jego ucywilizowanie, ponieważ Land Rover, tworząc nową generację, dokonał rewolucji w charakterze tego modelu, co części osób na pewno nie przypadło do gustu, ale patrząc zdroworozsądkowo, jego kolejne wcielenie musiało zostać przystosowane do współczesnych standardów, a to oznacza więcej komputeryzacji i mniej oldschoolowego charakteru. Pod kątem stylistycznym odświeżenie moim zdaniem udało się naprawdę dobrze, ponieważ z jednej strony kanciasta bryła nadwozia i kształt detali w postaci np. świateł nawiązują do oryginału i czuje się w testówce ducha przeszłości, ale z drugiej całość ma w pełni współczesny wydźwięk, a prezentowany egzemplarz pokazuje, jak Defender wygląda w typowo asfaltowej konfiguracji wizualnej, ponieważ czarny lakier metalik za 5640 zł nie jest idealny w maskowaniu różnych rysek, a 22-calowe felgi za pokaźne 20 060 zł, które wymuszają też cieńsze opony, nie są stworzone na bezdroża. Jeśli ktoś jednak poszukuje auta z wyglądem utrzymanym w takim groźnym, powiedzmy gangsterskim stylu, to testowany egzemplarz sprawdzi się idealnie i też na pewno będzie przyciągał wiele uwagi, bo w porównaniu z konkurencyjnymi dużymi SUV-ami tutaj dostaje się nie tylko po prostu ciekawy wygląd, ale również znacznie większą niszowość modelu. We wnętrzu też bardzo udanie przeniesiono tradycję we współczesne szaty, bo takie elementy jak widoczne śruby na drzwiach czy tunelu środkowym, półka przed pasażerem czy taka ogólna pewna siermiężność od razu pokazują, że nie mamy do czynienia ze zwykłym modelem, a z drugiej strony ja nie miałem tutaj wrażenia przestarzałości i projektu niepasującego do samochodu za takie pieniądze. Nie tylko takie detale jak wspominane śruby mają budować unikalny charakter tej kabiny, ale robią to również inne elementy, które nie musiały się tutaj znaleźć, ale dobrze, że się znalazły, ponieważ budują one ciekawy klimat. Mam tutaj na myśli chociażby dodatkowe szybki w tylnej części nadwozia. Wracając do pieniędzy, Defender zdecydowanie do tanich samochodów nie należy, bo myśląc o nim szykować się trzeba na wydanie ponad 300 000 złotych, ale dokładny zakres kwot trudno jest podać, ponieważ mamy w testowanym modelu masę możliwości konfiguracyjnych, które zaczynają się od długości nadwozia i 90 to mniejsza, trzydrzwiowa bryła mająca 460 cm, testowane 110 oznacza wariant 5-drzwiowy i 5-metrowy, a 130 to już kolos mający niemal 540 cm długości i więcej blachy pociąga za sobą oczywiście większe koszty. Dodatkowo mamy tutaj różne poziomy wyposażenia, od tych idących bardziej w użytkową stronę, jak również w luksus, no i jednostki napędowe, gdzie na dole znajduje się 200-konny i 3-litrowy diesel, a także obecna pod maską testówki 2-litrowa benzyna, dalej jest hybryda plug-in czy trochę mocniejsze 3-litrowe spalinowce, a na szczycie znaleźć można V8 5 litrów rozwijającą 525 koni mechanicznych. Jeśli doda się do tego typową dla marki premium możliwość doposażenia samochodu w liczne i drogie dodatki, do których w Defenderze dochodzą jeszcze terenowe akcesoria jak wciągarka czy drabina prowadząca na dach, to testowany model można równie dobrze mieć za lekko ponad wspominane 300 000 złotych albo za prawie 1 000 000. Biorąc to pod uwagę, cena egzemplarza testowego była, można powiedzieć, rozsądna, bo w wersji X-Dynamic SE i z dodatkami za 50 000 złotych kosztował on ostatecznie około 450 000 złotych i oferował naprawdę solidny poziom wyposażenia, gdzie niczego podczas jazdy mi nie brakowało. Gdyby ktoś jednak myślał o kupnie Defendera nie idąc całą kwotą do salonu, tylko w leasingu operacyjnym, to powiem jeszcze, ile by to wyniosło, posługując się ofertą przygotowaną przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlis Polska, na bardziej spartański terenowy egzemplarz z dieslem 250 koni i krótszym nadwoziem za około 310 000 złotych. Za parametry weźmy 20% wpłaty własnej, co daje 48 378 zł netto, dalej też będę operował kwotami netto, następnie 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, czyli 72 567 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 3833 zł. Link do oferty, gdzie można ustawić suwaki pod siebie, wrzuciłem w opisie filmu, a na carlispolska.pl znaleźć można też wiele innych samochodów. Testowanego Defendera z racji na koła, zwyklejszy silnik i brak terenowych dodatków postrzegam jako wariant bardziej dla osób, które chcą mieć dużego SUV-a do jazdy po utwardzonych drogach i z bardziej okazjonalnym wjeżdżaniem gdzieś na bezdroża i w ten sposób będę starał się go przede wszystkim przedstawiać. Na asfalcie 2-litrowa benzyna rozwijająca 300 koni radzi sobie całkiem nieźle, zapewniając takie przyspieszenie od 0 do setki.
oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Silnik benzynowy ma do rozpędzenia naprawdę kawał nadwozia, bo Defender w wariancie 110 ma niemal 2 metry wysokości, waży 2140 kg, a na dodatek jego bryłę trudno jest traktować jako opływową, jeśli chodzi o kształty. Ogólnie jednak samochód zbiera się całkiem nieźle, bo chociaż nie mogłem liczyć na jakieś ostre reakcje i czuję się po wciśnięciu gazu pewną ociężałość, za to nie czuję się do końca tych 300 koni, to jednak bezproblemowo mogłem włączać się do ruchu czy wyprzedzać bez względu na rodzaj drogi. Zatem jeśli ktoś nie jeździ z dużym dodatkowym obciążeniem, to bazowa benzyna o oznaczeniu P300 powinna być wystarczająca, przy czym jest też zdecydowanie mającą najmniej uroku jednostką napędową w tym modelu, bo 3-litrowe diesle, choć słabsze, mają jednak 6 cylindrów, hybryda plug-in oferuje bezgłośną jazdę, a flagowa V8 też w ogóle inna liga. Jeśli jednak komuś osiągi 300-konnej benzyny wystarczają, to również w obszarze kultury pracy ten silnik wypada ok, ponieważ podczas jazdy zachowuje się on bardzo gładko, a w trakcie przyspieszania do uszu dociera przyjemny świst i jedynie odpalanie przez system start-stop wypada kiepsko, bo wibracje są wtedy zbyt wyczuwalne. W każdym egzemplarzu Defendera kierowca liczyć może na obecność w standardzie skrzyni automatycznej oraz napędu na wszystkie koła i przekładnia z obecną w testówce benzyną współpracowała bez zarzutu, bo chociażby szybkość zmiany biegów była dobra bez względu na to, czy lekko przyspieszałem, czy wymuszałem kilkubiegową redukcję, gdzie oczywiście potrzeba było dodatkowej chwili, ale była ona nie zwracająca uwagi podczas jazdy, zwłaszcza jak na model tego typu. Również pod kątem płynności nie odczułem żadnych szarpnięć, a obroty dobierane były naturalnie i skrzynia nie trzymała ich zbyt nisko, ani nie starała się opóźniać redukcji, zatem pozwalała na bezstresową jazdę. Osoby, które stać na zakup takiego Defendera, stresu nie powinny też odczuwać na stacji benzynowej, chociaż fakt zostaje, że samochód pali niemało, bo w Warszawie uzyskiwałem średnio 12-15 litrów na setkę w zależności od warunków. Na zwykłych drogach pozamiejskich udawało mi się jadąc spokojnie zejść najniżej do 9-10 litrów, na drogach ekspresowych z kolei wskazania rosły do okolic 13 litrów, a na autostradach do niemal 15 litrów. Na szczęście bak testowanego Land Rovera mieści aż 90 litrów, zatem i tak zasięg oferuje ten samochód solidny. Solidnie wypada w nim też widoczność, lusterka boczne są duże, siedzi się naprawdę wysoko. Mamy też dobrze widoczną maskę z perspektywy kierowcy, która jest co prawda długa, ale pozioma, później samochód ostro się kończy. Frontowa szyba nie opada jakoś specjalnie, co skutkuje krótkim podszybiem. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej słupek nie jest masywny ze względu na obecność dodatkowej szybki. Tylna szyba z kolei, jak na wysokość całego samochodu, nie jest wysoko poprowadzona, jest też duża. Niestety widoczność ogranicza znajdujące się za nią koło zapasowe. Ogólnie jednak, nawet pomimo kanciastej bryły, Defender jest samochodem trudnym w manewrowaniu, bo do wspominanych już 5 metrów długości dochodzi w nim 201 cm szerokości, zatem zarówno na parkingach, jak i po prostu na węższych ulicach trzeba się bardziej pilnować, a dodatkowo promień skrętu testówki jest duży, chociaż też przyznam, że układ kierowniczy przy niskich prędkościach pracuje dosyć lekko, zatem nie trzeba, na przykład zawracając, walczyć z samochodem. Na niektórych parkingach trzeba też uważać na wysokość nadwozia, przy czym tutaj przydaje się pneumatyczne zawieszenie, które pozwala na obniżenie auta 4 cm albo jego podwyższenie w terenie względem pozycji standardowej o aż 13,5 cm. W testowanym modelu dostajemy również głębokość brodzenia 90 cm, 38-stopniowy kąt natarcia, 31 stopni kąta rampowego oraz kąt zejścia mający 40 stopni, zatem pomimo ucywilizowania Defender wciąż ma w terenie duży potencjał, którego limitów nie testowałem, ale na jakichś gruntowych drogach samochód szedł bardzo dziarsko, a aby maksymalizować szanse na pokonanie przeszkód, nad wszystkim czuwa elektronika za sprawą systemu Terrain Response 2, który sam może dobierać optymalne parametry do warunków. W terenie, ale też oczywiście nie tylko, przydają się kamery 360 stopni, które występują w testowanej wersji w standardzie i oferują naprawdę dobrą jakość pod kątem szczegółowości obrazu czy jego dynamiki tonalnej. Mamy też tutaj, poza takimi standardowymi widokami, możliwość symulacji, gdyby kamera umieszczona była gdzieś tam wokół samochodu i chociaż oczywiście perspektywa się tutaj trochę rozjeżdża i nie jest to idealne, to wciąż jest całkiem nieźle kontrolowana i tego typu widoki mogą na przykład gdzieś na bezdrożach zapewniać dodatkową warstwę taką informacyjną, potwierdzającą, czy można dany manewr bezpiecznie wykonać. Jeśli chodzi o minusy tych kamer, to kamera tylna jest nawet w tym węższym widoku moim zdaniem zbyt szerokokątna, przez co elementy po bokach kadru zbytnio są rozciągnięte.
Poza modułami terenowymi oprogramowanie systemu inforozrywki jest standardowe dla samochodów z grupy Jaguar Land Rover, co oznacza, że mamy tutaj chociażby personalizowalne ekrany domowe. Niestety kafelek nawigacji nie zawiera mapy. Aby ją wyświetlić, trzeba wejść pełnoekranowo, ale biorąc pod uwagę, że mamy z boku dostępny zawsze skrót do najważniejszych ustawień oraz, że wszystko się tutaj szybko ładuje, to nie jest to wielki problem. Interfejs jest bardzo estetyczny, moim zdaniem. Elementy klikalne są odpowiednio duże. Można sobie wszystko łatwo tutaj dostrajać również w ustawieniach, które dobrze robią użytek z panoramiczności ekranu i te menu nadrzędne się jakoś tutaj utrzymują. Mamy też przycisk wstecz, odpowiednie oznakowanie wszystkich ustawień, więc łatwo można tutaj się dokopać do tego, co nas interesuje i też później to dostroić, nie trzeba się niczego domyślać. Mamy też integrację ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc jest to moim zdaniem system nowoczesny i dopracowany. Pod ekranem jest za to bardzo klasycznie, co sprawdza się w samochodzie terenowym. Można sobie tutaj chociażby sterować pracą pneumatycznego zawieszenia, czy też napędu. Mamy też wielofunkcyjne pokrętła. Normalnie służą one do klimatyzacji, zmiany temperatury. Gdy się wciśnie, można sobie aktywować podgrzewanie foteli, ale można również zmieniać przy ich pomocy siłę nawiewu albo tryby jazdy. Zegary w Defenderze są częściowo elektroniczne. Na wyświetlaczu znajdującym się na środku umieszczać można różne rzeczy. Z najbardziej przydatnych wymieniłbym komputer podróżny albo mapę. Są też dodatkowe sekcje, gdzie można śledzić chociażby informacje o ciśnieniu w oponach. Mamy także ostatnie połączenia, źródła dźwięku. Ogólnie nie ma to jakiejś wielkiej funkcjonalności, ale wszystkie najważniejsze rzeczy są i pod tym kątem ten system wypada ok, ale bardzo kiepsko z kolei wypada on, jeśli chodzi o szybkość obsługi, ponieważ to wszystko ładuje się z wyczuwalną zwłoką po każdym wciśnięciu przycisku na kierownicy i jest to po prostu irytujące na dłuższą metę i zdecydowanie nie powinno w tak drogim samochodzie mieć miejsca. Sterowanie komputerem odbywa się z lewej strony kierownicy i jest w pomysłowy sposób zaprojektowane, ponieważ po wciśnięciu środkowego przycisku odpalają się menu, a gdy się wyjdzie z tego komputera, to przywracają się przyciski do zmiany piosenek, odbioru źródła dźwięku. To jest jeszcze przycisk jeden programowalny, można sobie ustawić jakąś inną funkcję, zmienić ewentualnie też głośność można rolką. Z prawej strony z kolei steruje się tempomatem, można też odpalić podgrzewanie kierownicy. Gdyby ktoś chciał zresetować komputer podróżny, to służy do tego przycisk w lewej manetce. Na asfalcie Defender nie prowadzi się jak rasowa terenówka, bo nie ma aż tak bujającego się nadwozia ani układu kierowniczego z większymi luzami i w takich warunkach, gdybym nie wiedział, z jakim autem mam do czynienia, to powiedziałbym, że jadę z grubsza zwykłym luksusowym SUV-em, w którym układ kierowniczy jest oczywiście trochę wygładzony, ale wciąż czuje się w nim precyzję, a kierownica stawia spory opór, jeszcze poprawiając pewność jazdy. Z kolei zawieszenie Defendera zestrojone zostało trochę sztywniej i chociaż wciąż taki ogólny poziom komfortu oferuje wysoki, to nie w formie płynięcia po drodze, tylko raczej bardziej sprężystego zachowania na większych nierównościach, przy jednoczesnym bardzo sprawnym wybieraniu mniejszych, zatem jeśli ktoś potrzebuje właściwości terenowych, ale sporo czasu będzie jednak spędzał na asfalcie, to w testowanym Land Roverze nie będzie cierpiał, odczuwając kompromisy w zestrojeniu układu jezdnego. Za to wiele osób doceni poczucie bezpieczeństwa, które daje znajdowanie się w tak ogromnym nadwoziu. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Defendera jest całkiem liczne. Na drzwiach podświetlone mamy klamki oraz kieszenie, na desce rozdzielczej półkę. Ona najbardziej zwraca na siebie uwagę, gdy jest ciemno. Podświetlony jest też tunel środkowy. Można modyfikować zarówno intensywność świecenia, jak również kolorystykę tych dodatkowych elementów. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały już niezmiennie na biało, czyli kolor optymalnie miksujący się z dowolną barwą, którą wybierze się w menu i takie podejście moim zdaniem jest ok, ponieważ jakieś bardziej wyraziste dodatkowe oświetlenie w postaci LEDowych pasków czy coś w tym stylu nie pasowałoby do charakteru tego samochodu, a tak nie jest ani niestosownie, ani też przesadnie nudno, jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to brakuje go wyłącznie w sterowniku lusterek na drzwiach. Przednie światła w Defenderze mają nawiązujący do historii tego modelu ogólny projekt, ale dzięki LEDowemu wykończeniu i wyrazistemu kształtowi wypadają nowocześnie i też według mnie ładnie. Diody w kierunkach w bocznych lusterkach umieszczone są nietypowo, bo pionowo. Z tyłu światła są niewielkie i w nich również widać inspirację klasyką i podobnie jak z przodu zostało ono połączone ze współczesnością, moim zdaniem naprawdę zgrabnie, przez co testowany Land Rover po zmroku przyciąga uwagę i ma swój klimat. O tym, abyśmy nie zapomnieli, z jakim modelem mamy do czynienia, przypomina oświetlenie przestrzeni wokół drzwi.
W testowanej odmianie Defendera matrycowe światło LED wymagają dopłaty w wysokości 2020 zł. Warto to jednak moim zdaniem zrobić, ponieważ pozwalają one na pionowe wycinanie części wiązki światła tak, aby maksymalizować doświetlenie poboczy, a zarazem nie oślepiać innych kierowców. Światła pracują ok, ponieważ wyposażone zostały w sporą ilość wygaszanych stref, co zapewnia dobrą precyzję, też dostatecznie wcześnie, na przykład na dłuższych, prostych tworzyły świetlny tunel jak na mój gust, więc jest to udane rozwiązanie, które wyraźnie poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w Defenderze nie jest jakiś bardzo duży, ale jest za to całkiem ciężki. Biorąc jednak pod uwagę, z jakim samochodem mamy do czynienia, to jego solidność wypada ok tutaj i też nie jest aż tak ciężki, żeby to jakoś przeszkadzało. Mamy też obłe kształty, jeśli chodzi o wykonanie, to w większości mamy tutaj rozsądny, chociaż nie jakiś bardzo drogo wyglądający czarny plastik. Jest też dekoracyjna srebrna ramka. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywa, dobrze wyglądające, o miłej dla oka fakturze takiej drobnej. Są też w tej kabinie wstawki z materiału, który nie jest skórą, nie jest ekoskórą, nie jest tkaniną, nie wiem za bardzo czym on jest. Powiem jedynie, że mi się podoba, ponieważ jest on miękki, miły w dotyku i przyjemnie się prezentuje. Obecnie jest również na podłokietnikach. W innych miejscach na drzwiach trochę niższych mamy twarde tworzywa, tak samo jak na desce rozdzielczej, czy na tunelu środkowym. Nie ma za to żadnej fortepianowej czerni tutaj, więc łatwo można utrzymać wszystko w czystości. Jeśli chodzi o detale, to wyglądają tak dosyć użytkowo, ale jak przychodzi co do czego, to bardzo dobrze działają. Nie ma też tutaj żadnych niepożądanych dźwięków, więc ogólnie jeśli chodzi o jakość, to wszystko zależy od oczekiwań, ponieważ biorąc pod uwagę terenowe przeznaczenie tego modelu, no to inaczej być nie mogła jego kabina skonstruowana. Jest tutaj ta terenowość w dobrym guście, ale jeśli ktoś za ponad 400 000 złotych poszukuje najbardziej możliwie szlachetnych materiałów, no to są na rynku SUV-y, które zaoferują więcej. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bardzo duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ nawet przy maksymalnym wyprostowaniu się moje włosy od podsufitki dzieli jeszcze taki dystans. Tunel środkowy w testowanym modelu nie powinien być problematyczny, ponieważ praktycznie nie istnieje. Tylna kanapa prezentuje się tak, wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Defendera w wersji 110 ma 786 litrów pojemności. Mamy tutaj wysoki próg załadunkowy, co jest możliwe częściowo do zniwelowania za sprawą pneumatycznego zawieszenia. Jest też duży otwór, to znaczy bardzo wysoki i umiarkowanie szeroki po części ze względu na sposób otwierania tylnej klapy. Obecna jest tu również duża regularność kształtów. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to po obu stronach w kufrze mamy haczyki na jakieś torby. Są też siatki do stabilizowania jakichś wąskich przedmiotów. Z lewej strony dodatkowo mamy gniazdo 12V oraz spotkać może tutaj wykończenie takie bardzo użytkowe, ponieważ to nie jest żaden materiał, tylko tworzywo, które można w łatwy sposób wyczyścić. Pod podłogą mamy dodatkowe schowki. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu drugiego rzędu siedzeń to 1875 litrów. Dostaje się wtedy podłogę bez wyraźnego uskoku, ale z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, jazda Defenderem sprawiała mi dużo frajdy, bo ten samochód ma w sobie to coś, dzięki czemu nie jest nudny, a dodatkowo przez swój charakter powoduje, że w takiej konfiguracji jak testowa wcale nie jest propozycją wyłącznie dla fanów offroadu, przy czym ze względu na inne priorytety w kwestii sposobu wykonania oraz skupienie się na zapewnieniu właściwości terenowych, co na pewno podwyższa cenę końcową tego modelu, też osobom, które planują użytkować samochód wyłącznie na asfalcie nad Defenderem, polecam się poważnie zastanowić, bo wtedy nawet jakiś Range Rover mógłby być lepszy. Podchodząc jednak do sprawy świadomie, testowany model to bardzo udany i w umiejętnie dobranym stopniu nawiązujący do tradycji duży SUV. I to wszystko, co przygotowałem o Defenderze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl, ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!